Znowu zrobiłaś za duże zakupy i połowa z nich się zmarnowała. Bo uznałeś, że kupisz sobie piękną rukolę, fajną sałatę, no ale później jakimś cudem, no po prostu o niej zapominasz wtedy, kiedy wchodzi do lodówki. Albo to, że są takie subskrypcje, o których przypominasz sobie po pół roku, że w sumie je płacisz, a już ich dawno nie używasz, bo nie masz pojęcia nawet od czego były. I dzisiaj porozmawiamy sobie o podatku od ADHD i jak nim zarządzać, żeby płacić go koniec końców mniejszym. Cześć, jestem Wojciech i na co dzień pracuję z kobietami, które mają problemy ze swoją relacją z jedzeniem, z napadami objadania, z jedzeniem emocjonalnym, no i mają ADHD albo podejrzewają. Więc w ogóle czym jest ten podatek od ADHD? No to jest w sumie, to są wszystkie te sytuacje, w których no, musiałeś zapłacić za coś dodatkowo, albo to, że to się zmarnowało. Tutaj będziemy oczywiście w tym filmiku bardziej się skupiali na tym kontekście jedzenia, ale jak potrzebujesz też jakichś wskazówek i pomocy w kontekście w ogóle życiowym, to śmiało napisz w komentarzu, gdzie ty czujesz, że płacisz największy podatek i potrzebujesz z nim pomocy, więc bierzemy sobie te rzeczy i gdzieś tam zrobimy pewnie w jakimś najbliższym czasie rozszerzenie tego filmu. Ale jeśli chodzi o sam podatek, no to właśnie są te momenty, kiedy zrobisz te zakupy. Jeśli chodzi o warzywa, owoce, no i po prostu o tym zapomnisz. Albo w ogóle kupisz jakieś, nie wiem, jogurty i one wylądują na końcu w lodówce, no i też znowu o nich zapomnisz. Czy właśnie te subskrypcje nieszczęsne, gdzie podajesz raz kartę, używasz czegoś, no ale później zapominasz w ogóle, że to coś istniało. Albo tego, że jedziesz na wyjazd i zapomniałeś szczoteczek do zębów, więc musisz kupić nowe po prostu, żeby jakkolwiek umyć zęby. To są wszystkie te momenty właśnie, kiedy musisz troszeczkę zapłacić więcej przez to, że po prostu masz ADHD. I jeśli chodzi o same w sobie zakupy spożywcze i ten segment jedzeniowy, no tutaj będą pojawiały się dwa najczęstsze problemy, czyli aspekt pierwszy zakupów stricte. No tego, że w tym danym momencie, kiedy robimy zakupy, no też często jesteśmy już przebodźcowani albo dobodźcowani, znaczy coraz bardziej stymulowani tymi światłami, ludźmi, hałasem i tak dalej, który się dzieje wokół nas, no to podejmujemy takie decyzje bardzo często kompulsywne, szybkie, impulsywne, no bo uznajemy, że dobra, to jest fajny produkt i na pewno coś z tego zrobimy. To, że w sumie później nie mamy pojęcia, co z tym zrobić i jakiego przepisu faktycznie użyć, jest oczywiście pewnego rodzaju problemem i sprawia, że to jedzenie się marnuje, albo tego, że nagle wpadamy na pomysł, że dobra, od dzisiaj zdrowe jedzenie, trzymamy się tego i te warzywka później więdną. I drugim problemem jest ten aspekt tego, że jeśli czegoś nie widzimy, to trochę to nie istnieje. Jasne, tutaj oczywiście możemy sobie taką małą rubryczkę zostawić na ten aspekt słodyczy czy słonych przekąsek, bo nawet jak ich nie ma, to znaczy nie widać, to bardzo często i tak o nich pamiętamy, ale no generalnie jeśli czegoś nie widzimy, to po prostu to gdzieś tam znika, czy nawet w kontekście tego jedzenia z tej perspektywy to przestaje istnieć. Więc jak podejść do zakupów, jedzenia, tego, żeby jak najmniej tych rzeczy się marnowało i żeby trochę sobie pomóc? Po pierwsze, ten aspekt sklepów, czyli tego, żeby faktycznie zadbać o to, żeby nie iść tam głodną, to po pierwsze, a po drugie, żeby zadbać o też to ograniczenie bodźców, czyli czy to słuchawki wyciszające, czy po prostu jakieś lupy, flary, cokolwiek, co pozwoli ci ograniczyć tą ilość bodźców. To, że oczywiście fajnie by było pójść wtedy, kiedy tych ludzi nie ma, czy do takiego sklepu, który znasz, albo w ogóle chodzić do sklepów, który znasz, albo poznać jeden sklep i do niego wracać, no bo to bardzo ułatwia tą ścieżkę chodzenia po tym sklepie i robienia samych sobie zakupów. No i ostatnie, stricte związane z zakupami, listy zakupów. Ale listy zakupów nie takie, które robisz i później wyrzucasz po zrobieniu tych zakupów, tylko takie nawet jak są w notatniku w telefonie, czy są też aplikacje do tego, które są bardzo powtarzalne. Czyli dokładnie wiesz, co kupić, i jest to bardzo często czy to samo, czy po prostu to, że jesteś w stanie odhaczać, zaznaczać z tej samej listy, a nie, że musisz ją budować cały czas na nowo, tylko że jest to konkretnie zbudowane już powiedzmy raz i ewentualnie dopisujesz tam jakieś rzeczy po drodze, o których sobie przypomnisz, zapomniałeś wcześniej wpisać i tak dalej, ale że masz tą jedną listę, z którą sobie pracujesz i działasz. Ok. I jeśli chodzi o same w sobie zakupy. Po pierwsze, prawdopodobnie i tak jakieś jedzenie wyrzucisz. Znaczy, teraz właśnie skupiamy się na tym, żeby płacić trochę tego podatku wcześniej, a nie wtedy, kiedy będzie później i zapłacimy go więcej. Czyli prawdopodobnie jakieś jedzenie wyrzucisz i nie ma nic w tym złego. Ja wiem, że nie chcemy marnować jedzenia i tak dalej, jak najbardziej. To nie jest naszym celem wyjściowo, przecież ty nie kupujesz rzeczy po to, żeby je zmarnować specjalnie. To wychodzi w praniu. I chcemy to ograniczyć jak najbardziej, ale no na bank w którymś momencie swoim życia no będziesz musiała wyrzucić jakieś jedzenie. Po prostu. Drugim elementem to, żeby
kupować rzeczy, które faktycznie zjesz, które tobie smakują, które tobie wchodzą. Kolejnym bardzo ważnym segmentem jest to, żeby kupować rzeczy też na te gorsze chwile. Czyli na przykład jakieś gotowe obiady. No bo to, że kupisz, nie wiem, gotowy obiad za 15 zł, może się wydawać jakby opcją taką, że zrobisz to sama taniej, spoko jak najbardziej, ale w momencie, kiedy nie masz siły i nie masz tego gotowego obiadu, to prawdopodobnie zamówisz jedzenie za 5 dych. Więc chcemy szybciej troszeczkę zapłacić, a w konsekwencji zapłacić mniej, po prostu. Innym segmentem, który bardzo często stosunkowo dobrze się sprawdza, czyli to, że w momencie, kiedy ty masz tą siłę na gotowanie i gotujesz, robisz to jedzenie, to zrobić go trochę więcej i zamrozić. I teraz pojawia się bardzo często problem, że jak zamrozimy te rzeczy, to o nich zapominamy, no bo one są w zamrażarce, nie widzimy ich. Więc fajnie sobie zrobić przed zamrożeniem czy fotki, bo to wizualnie po prostu fajniej wygląda, czy listę produktów faktycznie, które masz tam zamrożone i nakleić sobie to na lodówkę. Czyli żebyś widziała też te rzeczy, które są w zamrażarce, na lodówce. Po prostu, żeby to było dla ciebie przystępne. I tak samo, jeśli wkładasz jakiekolwiek rzeczy, czy posiłki, czy jakiekolwiek inne rzeczy do pojemniczków, do lodówki, to super, jakby to były pojemniczki przezroczyste, tak? Czy to szklane, czy plastikowe, ale takie, w których ty dokładnie widzisz tą zawartość, a nie gdzieś tam to jest pozakrywane, no bo wtedy znowu to trochę zniknie z twoich oczu i przepadnie na dnie lodówki. Dodatkowym segmentem oczywiście jest ta właśnie dostępność wizualna. Czyli to, żeby jeśli masz na przykład szafkę, w której trzymasz, nie wiem, płatki owsiane i zawsze jesz owsiankę, to jak chcesz dokładać jakiekolwiek rzeczy, na przykład suplementy, czy jakiekolwiek inne produkty, których chcesz zacząć używać, to żeby one były też w tej szafce wizualnie dla ciebie przystępne, tak? Czyli masz na przykład płatki owsiane, po które zawsze sięgasz i obok suplementy, bo wtedy będziesz je widziała, będziesz otwierała tą szafkę co rano, więc będzie dużo łatwiej zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że po nie sięgniesz. I tak samo jeśli chodzi o owoce, warzywa, fajnie, żeby one były gdzieś tak dostępne dla ciebie wizualnie, żeby one były w miarę na wierzchu, czy w miarę po prostu przystępne, widoczne, czy to w lodówce, czy na zewnątrz, bo oczywiście nie wszystkie tam owoce, warzywa mogą być w lodówce, niektóre fajnie, żeby były na zewnątrz, więc żeby to było dla ciebie też ładnie pokazane wizualnie. No i to samo tyczy się ułożenia tych produktów w środku lodówki, czyli żeby jak najmniej tych produktów było za sobą. Tak? A jak już układasz coś za sobą, to żeby to był ten sam produkt. Czyli jak masz, nie wiem, 5 jogurtów, to je faktycznie możemy ułożyć za sobą, ale jak to jest, nie wiem, serek wiejski, jogurt, skyr, cokolwiek i to zaczynasz układać ze sobą, no to prawdopodobnie tego, co jest za tym, nie zjesz albo nie zdążysz zjeść w terminie. Oczywiście chcemy też sobie układać te produkty w terminie odwrotnym, tak? Czyli te, które mają bliższy termin, to żeby one były po prostu bliżej wyjścia tej lodówki. Dodatkowym segmentem może być właśnie to, żeby czy te zakupy, bo to w sumie też jest trochę powrót do tych zakupów, robić zakupy online, tak? Jeśli to jest coś, gdzie będzie łatwiej tobie kontrolować te zakupy, przechodzenie przez te listy zakupów, czy przez te produkty w sklepie online, a nie bycie faktycznie w tym sklepie, no to może być bardzo dobra opcja i dobre rozwiązanie, żeby po prostu zamawiać te zakupy online, czy to dostawą do domu, czy odbiorze w sklepie, jeśli boisz się, że po prostu, nie wiem, te owoce, banany, cokolwiek będzie po prostu nie okej, no to zawsze w sklepie możesz sobie też to odebrać, sprawdzić, zweryfikować te wszystkie produkty i jak czegoś nie chcesz, to po prostu nie brać i wtedy ewentualnie dobrać ostatecznie, tak? Ale no generalnie to też są fajne opcje, które umożliwiają i ułatwiają ograniczenie tych impulsywnych zakupów, posiadanie większej kontroli i też często, znaczy w wielu sklepach jest tak, że jak masz już konto, zrobisz te jedne zakupy, to później możesz ten koszyk powtórzyć, ewentualnie dodać, odjąć jakieś rzeczy. Ostatnim takim segmentem, który potrafi działać dla osób z ADHD, jest catering, ale jednocześnie bardzo ciężko utrzymać go długoterminowo i dobrze wykorzystywać. Więc ten catering weźmiemy sobie z przymrużeniem oka, bo to jest film, który pojawi się w przyszłym tygodniu i będę właśnie mówił o tym, jak zrobić, co zrobić, żeby catering zadziałał dla osoby z ADHD. To na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Koniecznie, jeśli ten filmik Ci się podobał, był dla Ciebie przydatny, daj łapę w górę, wyślij komuś, komu może się to po prostu przydać, komu więdną warzywka systematycznie w lodówce. No i widzimy się za tydzień. Cześć.